Cześć! Dużo ludzi w Polsce, myśląc o Japonii, o mieszkaniu w Japonii, wyobraża sobie magiczny, niesamowity kraj, w którym wszystko jest idealne. Oczywiście rzeczy idealnych na świecie nie ma, plus ludzki mózg jest generalnie skłonny do narzekania i znajdowania negatywnych stron we wszystkim, czego doświadczamy. W myśl tej zasady, jakkolwiek nie bylibyśmy ekstatycznie nastawieni do mieszkania w Japonii, to prędzej czy później zaczniemy widzieć ciemne strony. I o tym właśnie wam chcę dzisiaj opowiedzieć. Japonia jest naprawdę świetnym krajem, jest perfekcyjnie zorganizowana, bardzo komfortowa, życie na wysokim poziomie, jest bezpiecznie tak, że już zapomniałem w ogóle, co to znaczy, że nie czuć się bezpiecznie. Chodzisz po nocy po jakichś zapyziałych kątach z aparatem w ręce, robisz sobie zdjęcia, nic nie musisz myśleć nawet o tym, że ktoś cię zaczepi i ci weźmie aparat. Do tego cała otoczka popkulturowa i to, co wszyscy kochają na temat Japonii. I niesamowite jedzenie, żarcie to jest jedna z moich ulubionych rzeczy tutaj, jeśli nie ulubiona. Ale oczywiście nie jest tak różowo. Punkt pierwszy. Omotenashi, japońska gościnność. Dotyczy ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje. Kiedy ktoś przyjeżdża do Japonii pierwszy raz, to jest zachwycony tym, jak Japończycy ekscytują się tym, jak on przyjechał na wakacje. Poznajesz Japończyka w knajpie. Dlaczego przyjechałeś do Japonii? Jestem na wakacjach. I wszyscy ci oferują pomoc, wszyscy chcą cię zabrać do domu na obiad. To jest niesamowite po prostu. I wynika bardziej z uprzejmości i konformizmu niż z bycia miłym. Ale to jest trudno wytłumaczyć w dwóch zdaniach. Jak poznajesz tych Japończyków mówiąc: dlaczego jesteś w Japonii? Mieszkam tutaj, prowadzę tutaj firmy. Okej, fajnie. Okazuje się, że ten początkowy szok był trochę przekłamany. Druga rzecz, ludzie są zamknięci w sobie i naprawdę trudno jest tutaj zawierać przyjaźnie. Nie bez powodu większość obcokrajowców, czyli gaijinów, trzyma się ze sobą. Japońskich przyjaciół mam relatywnie mało. Oczywiście nie chcę generalizować, to nie jest niemożliwe, ale te interakcje społeczne pomiędzy Japończykami a obcokrajowcami, a nawet między Japończykami a innymi Japończykami, są trochę obce dla nas, kulturowo. To działa tutaj po prostu inaczej. I od 2 lat próbuję tutaj rozkminić, jak to działa. Mam dużo przemyśleń na ten temat, ale cały czas nie czuję się z tym komfortowo. Koniec końców nigdy nie wiem, czy z kimś się kumpluję, czy po prostu przypadkiem jestem w tym samym miejscu co jakiś czas. Z tym się łączy kolejny punkt, ludzie nie są spontaniczni. Tego mi brakuje tutaj strasznie. Wszystko musi być w kalendarzu parę dni do przodu. Nie ma, że napiszesz do kogoś wiadomość: ej, co robisz, wyskoczymy na piwo? Nie, wszystko musi być zaplanowane i zorganizowane. Co jest powodem, dla którego Japonia jako kraj działa tak bardzo dobrze. Wszystko tu działa jak w zegarku. Ale w tym nie ma duszy. Oczywiście przesadzam i generalizuję. Kolejny punkt, ślepe przestrzeganie reguł. Ten punkt i ten japoński sposób myślenia ma bardzo dużo zalet, ale i bardzo dużo minusów. Japonia słynie z niesamowicie dobrej obsługi klienta. To dlatego, że na wszystko tutaj jest procedura, wszystko jest opisane dokładnie, jak człowiek ma się zachować w danej sytuacji i wszyscy zachowują się tak samo w 10 przypadkach na 10. Co oczywiście działa w skali społeczeństwa, ale na takiej ludzkiej płaszczyźnie kontaktu jednej osoby z drugą jest trudne. Zawsze wszystko musi być zgodnie z zasadami, nawet jeśli zasady nie mają sensu. O japońskich korporacjach mówi się, że tam jeden kopie dół, drugi zakopuje ten dół, ale jak szef czy tam starszy stażem w firmie tak mówi, że tak trzeba, to tak trzeba. Łańcuch dowodzenia to w Japonii jest wszystko, nie sprzeciwiasz się przełożonym. Nawet jak masz bardzo dobry pomysł, jak zdecydowanie usprawnić to, co robicie. Chodzę sobie tutaj często do łaźni, czyli sento. Jest tam waga, na której można się zważyć. Obok wagi jest taki mały spray i taki mały ręczniczek do wycierania wagi po tym, jak się zważyłeś. Nie ma to, myślę, kompletnie żadnego znaczenia, czy tego się używa, czy nie, bo nikt nigdzie, nie widziałem, żeby ktoś czego tak robił w ogóle. Co? Wszyscy go używają, bo jak jest, to nie wypada nie użyć. Ja wiem, że ludzie bardziej zorganizowani lubią takie rzeczy, ale czasami jak widzisz te takie japońskie przepisy na każdą pierdołę, to myślisz sobie tak: come on. Myślę, że jednym z takich najważniejszych psychologicznych fundamentów, które czynią Japonię Japonią, jest odgrywanie swojej roli. Każdy ma zakodowane w głowie, że ma odegrać swoją rolę w 100%, ale niestety ta rola nie zawsze jest idealnie skonstruowana. Kolejny punkt. Jest trochę drogo, szczególnie jeśli mówimy o jedzeniu. Wydawanie 30 do 50 dolarów na jedzenie dziennie to nie jest żaden problem. I nie jest to żadne szaleństwo. Szczególnie wkurzający dla mnie jest fakt, że drogie rzeczy tutaj to są akurat te rzeczy, które są tanie w Polsce, czyli na przykład ser biały da się dostać, ale jest strasznie drogi w porównaniu do innych produktów, więc no wiadomo, nie przyjeżdża się do Japonii po to, żeby jeść ser biały, ale ser, pieczywo, no kurczę, czasem trzeba. Do tego ceny mieszkań połączone z metrażem tych mieszkań
Nie mówienie niczego wprost. Idziesz sobie ze znajomym Japończykiem, pytasz go, masz ochotę na to? Powie ci, że ma, ale po drodze przypomnij sobie, że bo jego mama w ten sposób z tobą nie pójdzie. Wolisz iść do kina, czy iść do restauracji? Okej. Japończycy bardzo nie lubią się otwarcie z kimś nie zgadzać i kiedy się nie zgadzają, zawsze próbują jakoś ten temat obejść. Prowadzi to do wielu sytuacji, w których zastanawiasz się, o co tak naprawdę temu kolesiowi chodzi. Jak wiecie, prowadzę tutaj firmę w Japonii i to, o czym mówię, łączy się z tym, że czasem klient daje ci feedback na temat jakiegoś projektu i powiedzmy, że jest tam pewien element krytyki i nigdy nie wiesz, musisz się domyślić, czy sytuacja jest naprawdę bardzo zła i po prostu nie powiedzieli wprost, że masz przejebane, czy faktycznie nie ma problemu. I bardzo trudno jest to wyczytać między wierszami. Problemem na trochę innej płaszczyźnie jest brak pewności siebie. Trudno jest mieć komukolwiek za złe, że brakuje mu pewności siebie, bo to nie jest coś, co człowiek wybiera na swój temat. Ale w wielu przypadkach brak pewności siebie jednej osoby powoduje, że pozostałe osoby są trochę zestresowane. Japończycy są bardzo fajnymi ludźmi bardzo często, ale są wstydliwi, brakuje im pewności siebie i też z uwarunkowań kulturowych boją się otwarcia przed kimkolwiek, więc interakcje z nimi zostają strasznie spłycone. To na przykład łączy się z poziomem używania języka angielskiego w Japonii. Duża część Japończyków umie i zna angielski dużo lepiej niż stara się to zaprezentować, bo po prostu się wstydzą mówić w obcym języku, bo się boją, że będą popełniać błędy. I wreszcie ostatni punkt, który jest tematem rzeka, bycie obcokrajowcem w Japonii. Jedna z najbardziej standardowych formułek, jakie można znaleźć w tym temacie, to jest tutaj nigdy nie będziesz tutejszy. Oczywiście durne byłoby oczekiwanie, że po paru latach mieszkania w Japonii będziesz Japończykiem. Pod wieloma względami zawsze będziesz tutaj kolesiem, który jest tutaj pierwszy tydzień. Co jakiś czas ktoś ci powie, że wow, umiesz używać pałeczek. Będą zachwyceni faktem, że umiesz wysiąść na właściwej stacji metra. Nie jesteś skończonym debilem, wow. Raz mi się zdarzyło, jak szedłem po ulicy po ciemku, przechodziłem koło samochodu i w momencie, kiedy przechodziłem koło tego samochodu, koleś centralnym zamkiem zamknął drzwi. Jeśli dla kogoś ja wyglądam groźnie, to naprawdę musi być tylko i wyłącznie kwestia niebycia Japończykiem. Podobnież niektóre gałęzie przemysłu po prostu tutaj nie chcą za bardzo obcokrajowców, jak na przykład siłownie, w bankach bardzo dużo problemów jest. Obcokrajowcy posiadający konta w banku to jest taka osobna kategoria klientów tutaj. Karty kredytowej dostać w Japonii jako obcokrajowiec masakra. Czasami też zdarza się i tutaj twoja własna wyobraźnia już zaczyna płatać ci figle, że powiedzą ci na przykład, że nie ma wolnego stoliku w restauracji, tymczasem widzisz, że co drugi stolik jest wolny. One mogą być zarezerwowane na później, ale nie muszą i pozostaje ci się domyśleć, czy po prostu nie chcą obcokrajowców jako klientów? Bo to się zdarza. Raz na jakiś czas spotkasz też groźnego dziadka, który po prostu nie lubi obcokrajowców i cię zwymyśla na ulicy. Ale to się zdarza rzadko i w sumie niczemu nie wadzi. No, raz na jakiś czas może warto być zdisowanym przez dziadka. To są dla mnie minusy życia w Japonii. Myślę, że bardzo dużo ludzi ma kompletnie inne zdanie na ten temat i inne doświadczenia. Dużo moich znajomych ma podobne do mnie. Nie mówię, że Japonia jest zła. To jest naprawdę świetny kraj, tak jak powiedziałem na samym początku. Ale nie jest to kraj idealny. To, na co chciałem was tylko tutaj uwrażliwić, to jest to, że jak myślicie sobie, o, będę mieszkać w Japonii, będzie idealnie, zajebiście i niesamowicie. Jest duża szansa, że tak będzie, ale nie będzie idealnie. Są też minusy. Trzymajcie się.